tutaj się moralnie czujemy. No właśnie chciałam to powiedzieć, Marcin już mnie wyprzedził. Było to niemoralne i otworzyłam przez to okno, patrzę, mówię niemożliwe. Szybko zaraz otworzyłam i tutaj tą kwaterę. Znaczy śmieszne nie, no, że No dziwne to dla nas dziwne, było. że kiedyś nam się w ogóle nie rozmnożyły z naszych jajek, bo to są nasze jajka. Co, kartonik? No mogły No nie być. wiem, sprawdź czy wystarczy. To patrzcie ile mamy. Wiecie tutaj. ile? Już 24 Ojej, następne są dwa, tam Ale 3 są kochanie, następne. poczekaj na sekundkę, ja tutaj rozjaśnię trochę widzą, żeby mogli zobaczyć te nasze cudeńka. Dobrze, to ja jeszcze wam daję tego, popatrzcie sobie. O, spójrzcie ile tego mamy. Powiem wam, że takie mamy, jak pamiętacie kiedyś, to już dawno było. O masz, popatrz jak ten ładnie w skorupce leży. Ojej, pokaż go. Oj, nóżki widać. Ale bije, widzicie? O, następne, Serduszko. popatrz, wychodzi, zaraz pęknie skorupka, zaraz będzie po to. Pomóż mu, bo on już jest prawie... Nie będę pomagał. Ale jest też... O, tutaj jest. No dobrze, że zacząłeś że o wykluwaniu. Powiedz tą śmieszną nowinę. Znaczy śmieszne nie, no, że Znaczy, no dziwne to dla nas dziwne, było. że kiedyś nam się w ogóle nie rozmnożyły z naszych jajek, bo to są nasze jajka i mieliśmy bardzo, bardzo kiepskie zapłodnienie. A teraz powiem wam, że normalnie wszystkie się wykluwają. Ale- Jeden za drugim pęka skorupka. Tak, ale kochanie, opowiedz ile dni temu zaczęły Aha. się wykluwać. O to mi Powiem wam, chodzi. że dziwna sprawa, ale myślimy, że po prostu zaczęły się, musiałem włożyć jakieś starsze jajka. Bo wiecie, my trzymamy jajka w domu, może miały z 2-3 dni więcej niż pozostałe i chyba zaczął się jakiś proces wylęgania, bo ja patrzę, a to jest 18 dzień, a mi kurczę wszystko chodzi, wiecie, się rusza, a mi się kurczaki rodzą. Zatrzymałem wcześniej. Ale kurczaczki piękne, to są takie zielononóżko, coś. No. Śmieszne. No dobrze, kurczaczki, Kurczaczki zaczęły się, no myśleli, że i tylko się urodziło ich chyba 4. I mówię, kurczę, co to będzie? Ja za wcześnie przerwałem. Pewnie żaden nie będzie kurczak wykluje jakby się. gotowy już tego. I później czekaliśmy. One już nie były ruszane w ogóle, no bo nie mogły być. No dobrze. Ten jeszcze Wszystko. I będzie tam wychodzą odpoczywać. jeszcze 2 i tu Tak. następne pyka. A wkrawia wszystko. Mamy zapłodnione chyba wszystkie jaja. Tak, bo różnica między tymi, co Popatrz, dzisiaj nawet się... tu wychodzi, popatrz. Aha, bo różnica Ja. pomiędzy tymi, co się teraz wykluwają, a pierwszymi jest ile dni? 5 dni? 4 dni. 4 dni. No to naprawdę jesteśmy zdumieni Zdumieni. tym. No ale mówimy, widzicie, czyli... Marcin zgasił światło. Widzicie, jak Guzik trzeba, zobaczycie. trzeba zwracać uwagę na świeżość jajek, bo jeśli trzymacie w domu, bo normalnie się trzyma w temperaturze przecież no, pokojowej, czyli około 20 stopni. Wiesz, może były te ciepłe dni, więc to nie było Tak. 20, tylko 30, czyli blisko Zgadza się. inkubacji. Tak. No ale w domu była klima. No nie wiem. No właśnie, coś zaczęło się wcześniej, no i wykluły się normalnie przed czasem te jajka. Ale jestem mega zdziwiony, bo mówię, poprzednim razem mieliśmy bardzo słabą Dobra, wylęgalność. lecimy. Tak. Dobrze. Pokaż mi to. Dobrze. Tam są te pierwsze maleństwa, które nam się wykluły. Ja tak daję, widzicie, tą wodę i to samo jedzenie, żeby one miały troszeczkę pod tą tym podgrzewaczem, żeby nie musiały za daleko gonić. Dokładnie. No bo tak teraz zimne są dni, 15 stopni, to są młode kurczaki. Ja ciągle powtarzam wszystkim, że pierwsze 7 dni jest kluczowe, ale nie wiem, my mamy jakiegoś takiego fuksa,
z Klaudią, że zawsze nam się, no nie, piskry nam jeszcze nigdy żadne nie zdechło. Nie. Może one są po prostu takie wytrzymałe mocno, ja nie wiem. Także mamy już koło, a ja właściwie nie wiem nawet ilu, chyba 20 kilku kurczaków, czyli wniosek prawdopodobnie będziemy mieli koło 20 w sumie, bo zaraz wam pokażemy młodzież. Bo to młodzież jest od Cezarego, a to są nasze z własnych jajeczek. Jestem Ale taki jakie zadowolony, ładne. bo jestem ciekaw, bo wiemy jakie mamy koguty, wiemy jakie mamy kurki. Tylko chyba bardzo niewiele jest nierasowych. Wszystko jest rasowe. Ale śliczny. Ale teraz będziemy Ale mieli jest- miksy. Ale mieszańce. Ciekawe, czy jakiś będzie miał czuł. Oj, 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 przewrócił się. Cześć, maluchu. Popatrz. O, Ten, to ten czekaj, czarny? no. Popatrz jaki czarny. Aha, ale czekaj, no, przewróciłeś go. No to nie chciał wstać, czy co? Ale widać, że są zielononóżki, mają takie, wiesz, te pręciki takie na grzbiecie. Ale nie widzę, żeby miały jakieś czubusie. Śmieszny, a jaki ten śmieszny, jest Pokaż go. malutki. Taki malutki, Pokaż go, popatrz pokaż. jaki piękny. Ale ty Ja to czuję w ręce, bo może tak po piórkach nie widać, ale ja czuję jak jest duża kurka czy kogut, a taki wiecie piskrak typu mini. Teraz będzie pan stukał wam. Będzie wam zaraz zrobić stuku puku, stuku puku. No dobra, wiesz co, myślę, że Lecimy. nie ma co tutaj im... Tak. Tamte maluchy im pokażą, wiesz? Tak jest. Wiemy o siłownikach, pamiętamy. Kiedyś stary się za to zabierze. Kiedyś. Na razie kręgosłupy nas nie bolą. To można targać. Fajnie, bo nam zostało około może 25 niosek, nie? Coś takiego. No właśnie nie pamiętam. Nie wiem, wiesz? coś tam te gusta. To także 20 takich świeżych, fajna będzie krew, bo one też już przecież, no one jeszcze rok będą niosły. Ale będziemy, myślę, że co pół roku będziemy zawsze kilka jajek sobie do inkubatora włożyć, odchowamy, bo to no, z tych maluchów potrzeba pół roku czasu, żeby była nioska. I pamiętajcie, że prawdopodobnie połowa jest kogutów. A jeszcze będąc tutaj przy okazji w ugąsek, kochani, chciałam wam coś powiedzieć. Wyobraźcie sobie, chcieliśmy, żeby to pole troszeczkę odpoczęło, bo gąski tutaj przebywają prawie cały czas, od kiedy odizolowaliśmy je od stawu. I Klaudia wzięła siatkę 50-metrową i po prostu dała im taką świeżą kwaterę. Nic! Stały jak zamurowane, tam wokół tylko wiaderka z wodą i z owcem i tam było udeptane i narobione, a reszta pola nie chciały się ruszyć. Cały czas Coś mi nie wokół pasowało. nie pasowało im. I dzisiaj rano budzimy się, tak napierały na siatkę, że po prostu jakimś cudem, nie wiem, ją, no po prostu jedna chyba na drugą, bo nie była siatka pod prądem. Albo do kaczora chciał. Albo do kaczora chciały i się wszystkie wydostały. I oczywiście zaczęły po swoich tutaj rewirach, po lasku chodzić i ten. I Bo dzięki Bogu do stawu, nie wreszcie. dzięki Bogu dostało. Jak ja to zobaczyłam z samego rana, oczy otworzyłam przez to okno, patrzę, mówię, niemożliwe. Szybko zaraz otworzyłam im tutaj tą kwaterę, akurat jak widzieliście, Marcin nogi przyrzucał. Przyleciały tutaj jakby do swojego domu. Po prostu to jest ich miejsce. Czują się i tu bezpiecznie po czuły prostu. się tu bezpiecznie, chociaż tam miały też drzewa. To nie to, że na otwartej przestrzeni je zostawiliśmy. No nie podobało im się tam. Tam to M1 im się nie podobało, chciały tutaj koniecznie wrócić. Mają trawę, bo widzicie, jest tam jeszcze trochę zielono, ale to nie jest już taki... No ale to też jest No. jesień idzie, co nie? To też I jesień dopiero idzie. teraz deszcze zaczęły spadać, więc te chcieliśmy trawy jest im- zimno. Chcieliśmy im dobrze zrobić, ale, A wyszło jak zwykle. ale pogardziły. Daj, pokażę im Jak się trochę z patrzą, bliska. jakie ciekawskie.
A tutaj właśnie w klatce Ambra mamy te kurki, które od Cezarego dostaliśmy jajeczka. Wszystkie czubatki staropolskie. Oj, cześć pięknisie. Nie mogę, no albo otworzę, tylko będę musiała być ostrożna, żeby mi tutaj nic nie uciekło, bo tak to będzie katastrofa. Marcin akurat poszedł po jedzonko dla nich. Trzymamy je jeszcze tutaj z kurkami, żeby się zaznajomiły. Teraz temperatura jest troszeczkę niska, bo około 12 stopni na zewnątrz, więc jest troszeczkę chłodno, ale w przyszłym tygodniu ma być ocieplenie pogody, więc wtedy weźmiemy je, wypuścimy, żeby no już kurki, one już wiedzą, gdzie jest kurnik, widzą rutynę, że starsze kurki wchodzą którędy i wychodzą, więc w przyszłym tygodniu zostaną wypuszczone i dołączone do głównego stada. Dobrze, ja przychylam tutaj teraz drzwiczki, bo Marcin idzie z jedzonkiem. No teraz będzie mini panika, bo musiałem wysypać, wiecie, no to jest gówniane pomieszczenie dla takiego odchowu, ale my źle zrobiliśmy, bo my w tym samym czasie nie daliśmy swoich, wiecie, jajek i to był błąd. One się wychowywały z, to wtedy były co, indycze były? Tak, nie, to były te, kochanie. Od Cezarego chyba, czy Ale, były indycze? nie były jeszcze, czy tylko te wychowywaliśmy, czy jeszcze jakieś wtedy? Indycze nie były? Oj, wiesz co, nie pamiętam, albo indycze może? No ale tak czy siak źle zrobiliśmy, no już. No, że no po prostu Że wszystkich od nie razu, połączyliśmy. tak, że od razu nie połączyliśmy wszystkich i teraz wiecie, druga porcja leci. No i dlatego radzimy No, sobie jakoś, no bo... jak możemy. Jest to fajna sprawa, wiecie, żeby włożyć kilka na te kilka dni i dać im się tu przyzwyczaić, bo wiecie, no one sobie spokojnie dają radę. To nie jest, uważam, za mało miejsca Tak, wcale, ale mówimy- na taką ilość. Dlaczego źle zrobiliśmy też? Bo już te kurki z tymi maluchami byłoby niebezpiecznie. Mogłyby no po prostu no zadziobać już. Niech się przyzwyczajają. Ale mówię te kurki, kochanie, z tymi maluszkami, A pisklaczkami. nie, to nie. No właśnie o tym różnica mówię. jest jak ich noga. No dlatego o tym mówię, że nie możemy właśnie ich połączyć z tymi w odchowalniku. Ale one już mają piórka, teraz się chłodniej zrobiło, sobie spokojnie. Radzą sobie, radzą. Jedzenie też dostały, te pisklakowe, ale my już, one są w 3/4, bo teraz po prostu im nasypałem, nie chciałem się już do tego, ale one dostają 3/4 naszego i tylko tam jeden kubeczek daje im gotowca, odzwyczajam je, no bo mówię, tak jak Rada chyba powiedziała, za kilka dni one lądują już z kurami i po prostu będą jadły nasze, jakby naszą paszę. No i na niej będą się wychowywać. Tylko czekam na pogodę. No ty mówiłaś w następnym tygodniu, ja mam nadzieję, że jest 2-3 dni, co nie? Chociaż chyba tak jest, że cały czas pada i... No jakoś ten tydzień jest cały czas taki pochmurny, ale przynajmniej my możemy troszkę odsapnąć, ziemia też. No nie ma o czym mówić, nie było łatwo. Jest okej. Pa, no i już kopię. No normalna, przecież to kura, no. Ale ty wiesz, kopię i sypię im tam do żarcia. No przecież tam masz żarcia, a ty kopiesz głupia w trocinach, no. Ale jaka ładna. No to jest ta, którą Marcin się złości na nią. Ładna, ładna. Koguciki może sobie 2 zachowamy, bo są naprawdę śliczne z piorupuszami. Chcemy zobaczyć w stadzie jak to będzie. Tu nie wiem, czy się nie robi kogut jeszcze jeden. Czy to jest kogut? No, czy nie, to kurka może. Wiesz co, wydaje mi się, że kurka, no Chyba nie wiem, kurka. zobaczymy. Chyba kurka. Tak, bo one też już mają te grzybyki, no. No zobaczymy. Dobra, idziemy dalej. Zziajana jestem. A dlaczego? Już wam opowiadam i za chwilę pokażę. Byliśmy przed sekundą u sąsiada zobaczyć te nasze małe pociechy
I przy okazji sąsiad naciął gałęzi wierzby dla swoich maluchów, no i podzielił się z nami. Ale ten to jak się weźmie za piłę, to powiem wam, że idzie na całego. Naprawdę. Już spójrzcie. Zresztą no dobrze robi, bo on musi sobie tam porządek troszeczkę zrobić na działce. I już zobaczcie, co my tutaj mamy. Mieliśmy zawody. Kto szybciej przytarga gałęzie na 200 metrów. Tak. O, no spójrzcie, no całe drzewo niemalże. Ale tam z tyłu dopiero. Tak, to jest jedna część. Wierzba leci. Dziewczyny uwielbiają wierzbę. Wierzba Oj, to jest po prostu ich przysmak. Tak. Owsiki tak nie jedzą za bardzo. Brzus tak samo. Natomiast wierzba to... Dęby lubią. Tak, dęby. Ale dęby to nawet zimą te sucharki tak z Tak, ziemi liście. zjadają. Liście. No, No. To cholernie. tak jak chipsy. O, i jak się ucieszyły i uciszyły jednocześnie. Jeszcze coś tam jest? Aha, jeszcze. No. Tak, wierzba ostro poszła pod piłę, pod nóż. Już się tak mocno ochłodziło. W porównaniu do 2 dni wcześniej, bo w niedzielę było jeszcze po 30 stopni, a dzisiaj mamy chyba z 15, jutro ma być 11. No, a w No. nocy, słuchajcie, to już 7. No, Powiem wam, że masakra. Pogoda, znaczy, robi się dobrze, nie narzekam, ale z 30 Ciężko się stopni, przestawić. 31, no nagle na 15, dziwne. Nawet jak dla mnie, niby, no fajnie jest, wygodnie się pracuje się dobrze. o, Widzicie, krucha? nie, to nie jest krucha. Nie jest krucha? A nie, tak, dobrze mówisz, przepraszam, tak, to To widać, że jest krucha. Tak, to jest krucha. Łamie się. One chyba dzisiaj tego nie przejedzą, wiesz? Macie to przejeść? Trusting your instincts, realize that knowing looks different to you Piotrusiowi, tak. when living authentic. Do more exploring, get deeper than knowing just what is essential for life that is thriving. Go deep, mute out the chatter, feel it, burn off the fire, let go until there's peace to your core. Live a life you adore. Nas spotkała przyducha w stawie, po raz pierwszy widziałem coś takiego, no, w te ciepłe dni, bo wodę wsadziłem, bo mówię, co jest grane. Po pierwsze to zobaczyłem, że ryby wypływają na powierzchnię, skaczą i w dużych ilościach, nie na zasadzie tam jedna rybka, tylko w dużych ilościach. Duże ryby, nagle znaleźliśmy taką płotkę, wyobraźcie sobie, taka płotka już u nas jest, to była przez kaczki przyniesiona, także my tam coś mamy. Teraz będziemy Okonie z sąsiada prosić, żeby nam dał, jeśli będzie miał jakieś, jak będzie stawy spuszczał, bo Na musimy miesiąc. troszeczkę tak przerzedzić tą populację tych ryb, bo tego jest multum tam u nas, myśmy nie wiecie, zostawiliśmy to. No i ja wsadzam rękę, ta woda gorąca, normalnie gorąca. Zaczęliśmy lać z węża wodę tak pod ciśnieniem, żeby tam trochę tego tlenu wpuścić. To gdzieś mniej więcej 8 godzin to trwało i się staw uspokoił. I na następny dzień już była słaba pogoda i w tą pogodę właśnie dawaliśmy wodę. Trzeba pewnie było zacząć wcześniej. No, staw zbrązowiał, czyli algi zaczęły umierać, te glony zaczęły umierać i przy tej zmianie z zielonego na brązowy bardzo duża też ilość tlenu jest pobierana ze stawu i plus chyba właśnie duża temperatura wody, jak jest duża temperatura, to też woda chyba nie przyjmuje takiej ilości tlenu, no i to właśnie zrobiło przyducha. Bez strat, ale no, staw wygląda brzydko, no my się o, słuchajcie, jak ktoś ma szczerzuje, chciałby nam sprezentować.
Welcome. Welcome. Tak. Każdą ilość szczerzuj Poszukujemy przyjmiemy. szczerze, inaczej nie poszukujemy. No wiemy, no już widzieliśmy Wiemy, mamy, no ofertę. musimy uzbierać pieniążki, bo to No. wiecie, żeby staw zaczął filtrować, to trzeba trochę tego wydać niestety, nie jest to 10 zł. A grube setki, jak nie tysiące, ale chociaż chcieliśmy zacząć, bo no zobaczymy. My bardzo dużo czytaliśmy o tych szczerzujach, same dobre opinie i no chcemy wrzucić, zobaczymy jak to jest, to jak macie jakieś stawy albo oczka, to będziemy wiedzieć co polecać. Ale no wszędzie mówią, że generalnie małża filtruje, więc chyba filtruje. Tak, teraz gęsi i kaczek nie ma, więc Lilia Tak. wróciła, że tak powiem, do życia. Klaudia dostała też lilię od znajomej. Udało mi się, bo widziałam, że już tam kilka listków wypuściła, tylko no niestety, jak pamiętacie, siatkę mieliśmy, która blokowała trochę gęsi i kaczki. Jak ją pociągnęliśmy, no to urwałam te listki. Ale pal licho, ważne, że się ukorzeniła, więc w przyszłym roku będzie bardziej kolorowo. Teraz mamy na tą chwilę żółtą i różową lilię. Różowa jest bardzo piękna. Oczywiście ze znajomą to będę się później dzieliła tymi liliami. No ale to z przyjemnością, Bo, z przyjemnością, bo bardzo mi się szybko to tak się rozrasta. rozrośnie, że no, będzie za dużo tego. A też mam w planach właśnie, tylko że mniejsze oczko wodne. Pozdrawiam Cię, Madziu, bo tak przy okazji. Więc na przyszły rok na pewno jak już się uporasz z organizacją swojego ogrodu, to będziesz miała lilię. Tak jest. No. Zobaczymy i w ogóle może reszta też Cię przyjęła, bo widziałam w 2 miejscach takie listki. Ale tam było więcej tych więcej tych lilii 8, było. nie wiem ile, ale 2 na Tak. pewno wyszły. 2 na pewno Ja wyszły. myślę, że widzę coś Tak. ala trzecia w jednym No. miejscu, A ale dlaczego- jeszcze nie wyszły na Dlaczego zewnątrz. mówię, bo tak, wodzie. bo one były no troszeczkę zmaltretowane, bo no, kupiła Madzia je troszkę Za wcześnie. za wcześnie i no Nie wyrobili żal się jej- zrobieniem Dokładnie. stawu. No tak, właśnie. tak. No i akurat dobrze się złożyło, że jakoś się spotkałyśmy i zgadałyśmy. Ty, co ty? Co na robi? No jak to? A nie, No to tak z zawsze nudów. wszystko lepsze jest co za płotem. Tak jest. Która tacie przyniesie trochę wierzby? Żadna. To prąd, a prądu nie ma? Nie ma prądu. Kurde, Klaudia tak odważnie sobie. Chciałam przejść, ale jednak mówię nie. Nie. Aż tak wysportowana nie jestem dzisiaj. Zaraz będziemy sobie robić następne lody, żeby wam ślinka pociekła, ale mamy nowy patent, co Klaudia? A, no dobra. Marcin wymyślił. No i tutaj popatrzcie ile czasu ta sól jest, no ale w sumie dopiero zaczęło padać, więc... Tak, No, tak. No to- dopiero zaczęło padać, więc to jeszcze Czekamy trochę. na młodą trawkę. Nie wiem czy w tym roku już ruszy to? Może ruszy, co nie w sumie? No paskudnie to się porobiło. Ale powiem Ci, najbardziej mi dziwi tutaj, ta górka, wiesz? Ta górka, no bo przecież sól chyba dołem szła, to jak ona się na górze znalazła, że tu zaczęła wypalać? Nie wiem. Ale chyba wypalała, skoro taka trawa jest wypalona, nie? Mm. Fajnie. I tutaj będą miały plac zabaw, tu będą ławeczki z tej strony, tak żebyśmy, wiecie, niekoniecznie musieli z nimi obcować, Pić kawę. a popatrzeć będzie można. Taka nasza hipoterapia będzie. Tak. Hipoterapia. Weźmiemy tutaj Bezdotykowa. usiądziemy sobie z herbatką, z kawką i będziemy siedzieć i... I lodami. No to słuchaj, to może idziemy do domu robić te lody. No idziemy chyba, ma. No to chodź. To my idziemy się rozpieszczać. Dobra, no to dawaj. Zastanawiacie się, co tutaj jest, bo tak pokazałam Wam ujęcie, że właśnie robię herbatę. To jest czarna herbata z macierzanką. O, zobaczymy, czy Marcinowi zasmakuje. Prawdopodobnie nie, bo jak ja zawsze coś wymyślę, jakieś takie ziółka, to pokrzywy nie chcę pić, lipę jedynie piję. No bo Klaudia jak mi szykuje pokrzywę, to mi później usta przez Ale to- 2 godziny szczypią, bo ona nawet kuźwa tego nie wiem, nie wyblanszuje czy coś tam się Ale robi. to mówimy o świeże, ale o suchej... No ale dałaś ale mi są- takie, boję się po prostu od ciebie pić cokolwiek, no taka jest Kurz, prawda. no i tyle. Nie, ja jestem prostym człowiekiem. Schabowy, mielony, kozina, baranina, schabowy, mielony, kozina, baranina. Czyli mięsem zagania. Tak. Dobrze. U nas w porządku,
nie Odnośnie zalało nas odnośnie właśnie powodzi. W stawie, jak widzieliście na ujęciach, poziom wody znacznie się podniósł, chociaż Jeszcze brakuje 5 cm. Wyobraźcie sobie, żebyśmy tak patrzyli dzisiaj, ile się podniosła przez półtora doby. Nie przez półtora, to już bym skłamał. Przez około 2,5 dnia padania deszczu, chociaż wczoraj było najbardziej intensywnie. No to 30 cm nam się gdzieś staw podniósł. I jeszcze brakuje 5 do wylania. Także, No to... a wiecie, on się rozszerza, także coraz więcej wody potrzeba, żeby ten. Ale nie mamy problemów jakby chodząc. Nie jest jeszcze. Znacznie gorzej było na wiosnę. Na wiosnę mieliśmy tragedię. Tak. A my tutaj z herbatą stoimy nie z tego względu, żeby Wam powiedzieć, że nic się w sumie nam takiego nie stało, tylko że no, zrobiliśmy pewien krok, z którym się mierzyliśmy już jakiś czas, ponieważ to się kłóciło z naszymi zasadami, ale jakoś też chyba mięcy byliśmy, ale stuknęliśmy nogą i zdecydowaliśmy, że przerwać. Tak, ja też trochę dodam jakby swojej dlaczego. Wpłacaliście nam pieniążki, patroni, bardzo Wam dziękujemy przez super czaty i takie super tanksy, wiecie, te YouTube'owe takie możliwości przez nich wpłacania pieniążków. My od pewnego czasu wiemy, nie wiedzieliśmy od początku, jak włączaliśmy tą funkcję, jakie są prowizje, później widzieliśmy, jakie są prowizje, to jest 30% dla Apple'a i 30% dla Apple'a za usługę, tak, wtyczkę, które ma YouTube do przekazywania pieniędzy. Ja nie wiem, na czym to polega. I 30% z pozostałej kwoty dla samego YouTube'a, czy tam dla Google. I pomyśleliśmy sobie, my zawsze czuliśmy się z tym, że Was okradamy. Ja wiem, że Wy to zdajecie z szczerego serca i to nie ma znaczenia, ale tak sobie pomyśleliśmy, jeśli my z tego wszystkiego dostajemy mniej niż Wy płacicie, to Was okradamy. Bo dostaje pośrednik, który jakby no niewiele ma wspólnego, bo to nie jest płatność za reklamę, za film, który rozumiemy, a to jest po prostu bezpośrednie wsparcie. I wyłączyliśmy to. Wyłączyliśmy, więc no... nie będzie takiej możliwości. Jak uważacie, możecie znaleźć inne sposoby, albo po prostu nie płacić, ale jakby my będziemy czuli się bardziej komfortowo, nie zabierając Wam tych pieniędzy w jakiś sposób darowanych. No bo to jak zabieramy, wiecie, to jest taki dziwny temat. Tak. No. Trochę ja się osobiście głupio czuję, powiem Wam szczerze, że nie zrobiłem tego wcześniej. Uważam, że powinienem po prostu odciąć, no wiadomo, tak jak Wam mówiliśmy, każdy pieniążek się liczy na tym gospodarstwie, no ale tak tutaj się moralnie czujemy. No właśnie dziwnie. Chciałam to powiedzieć, Marcin już mnie wyprzedził. Było to niemoralne i dlatego stwierdziliśmy, że to wyłączamy, a jeżeli oczywiście chcecie jakoś nas pomóc, to wiecie, że oferujemy Wam mydełka i kremy, które są na naszej produkcji. Są uczciwym, dobrym produktem i też są cegiełką. I też są cegiełką, czy Buy Coffee, czy inne. Tak, ale to zrezygnowaliśmy. Wiemy, że no inaczej, teraz wiemy, że tak nie powinno być. Właśnie, także wszystkim dziękujemy, nie przejmujcie się, jesteście z nami tak czy siak, wcale nie musicie nas jakby wspomagać finansowo, żeby po prostu z nami być i dalej rozmawiać, bla bla bla. Dokładnie, ale zostawcie lajka, komentarz albo zasubskrybujcie. To pomaga. No bo to pomaga. Dobrze, na dzisiaj się z Wami już żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku w piątek o 20:00. Dziękujemy. Tak, jak nas nie zaleje. Już będzie koniec. Od następnego tygodnia, chyba we wtorek, środa, idzie dobra pogoda. Marcin mega szczęśliwy, bo dzisiaj od kilku dni sobie bąki strzelam, jest zimno, co ja lubię. Wiecie, chałupę ogarniam, sprzątam pomieszczenia gospodarcze, zaraz będę pewnie kontener robił. Mam takich innych robótek, że po prostu już nie mogę patrzeć na te deski. Ja wiem, że każdy powie, że się ciągnie jak flaki z olejem. Ja taki jestem, no ja taki jestem, że jak flaki, flaki ja sobie przeciągam. Ja nie widzę potrzeby niczego kończenia, ani znaczy wiem kiedy muszę. Wiem, że przed jesienią, przed spadaniem liści, tu mi jeden z widzów, jeden z Was właśnie zauważył, że słuchajcie, idzie jesień, zaraz brzodzy będą pylić nasionkami, prawda? Zaraz będą liście rzucać, prawda? I Wam zapcha te otwory wentylacyjne, prawda? I ja już patrzyłem do środka, powpadało trochę nasionek, ale są to bardzo niewielkie ilości i wiecie, wyobraźcie sobie, że w środek między tą deskę a membranę weszły pajączki i dużo porobiły pajęczyn, więc te nasionka są w różnych poziomach, jakby nie zakłócają niczego.
No i także to jest ten, ale liście już będą problemem, więc cieszę się, że następny tydzień chyba od pewnego tam momentu będzie bardzo ładny. I co, spiętrzysz się z robotą? No, będę musiał, Klaudia. Będę musiał, niestety. Słyszeliście, zobaczymy. Tak, i poza tym jest taki fakt, że no, następne projekty nas czekają niemałe, już wkrótce, więc ja muszę chałupę mieć w ten miesiąc czasu no, gotową albo prawie gotową, na zasadzie bezpieczeństwa. Gotową.